Witam serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj startujemy z sesją. Już bez przygotowania będę robił kolejne sesje, bo uważam, że to jest strata czasu troszkę, ponieważ w poprzednich materiałach macie chyba 10 sesji moich z przygotowaniem, z kompletnym przygotowaniem, więc tutaj myślę, że nie jest to potrzebne. Teraz dzisiaj troszkę poskalpujemy, troszkę pokażę Wam, jak skalpować. Uważam, że to też może być ciekawy materiał. Już dzisiaj troszeczkę profitu zgarnąłem, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. I tak to będziemy dzisiaj robić. Dobra, tradycyjnie zapraszam Was do subskrypcji kanału, do komentarzy, dajcie jakiegoś lajka taktycznego, żeby ten kanał się rozwijał. No już przechodzimy do materiału. I teraz tak, co do analizy, mamy wydarzenia dzisiaj o 16. Poza wydarzeniami, poza wydarzeniami mamy tutaj mocny wystrzał na Nasdaqu. Bardzo mocny wystrzał na Nasdaqu. Może być to wystrzał po prostu pod wydarzenia, żeby to później zgasić i przetestować tego gapa, tak? Jest jeden gap, tutaj jest drugi gap. Jak wiecie, lubię handlować pod gapy. Wczoraj tego gapa rozegrałem też, macie w shortsach na YouTubie. Także tak to wygląda. Dobra, mamy dwa gapy, tak? Teraz być może jeden będzie z nich rozegrany tutaj, bo moim zdaniem ten gap jeszcze nie jest pokryty. Musi być zamknięcie body tutaj, żeby ten gap został ściągnięty, zarówno ten, jak i ten. Knoty nie bardzo mnie tu interesują, natomiast mamy ciekawą sytuację, bo na S&P jest kompletnie inna sytuacja, bo gap wczoraj został ściągnięty na S&P, nie? Czekajcie, mam tu scalpa i muszę to rozegrać. Wszedłem tutaj poniżej VWAP-a, wszedłem w scalpa na breakout tego miejsca i tutaj będę się przestawiał ze stop lossem. Myślałem, że mnie wybiją, nie wybili mnie, zagapiłem się i po prostu tak to wyglądało. Okay, zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy będzie kontynuacja jakaś. Może nawet tutaj się przestawimy, o tak, po prostu na break-even. Niech ciągną. Niech ciągną. Sytuacja wygląda tak. O, dobra. Sytuacja wygląda tak dzisiaj. O, bardzo ładnie idą. Także być może zaraz dzień skończymy. O, to będzie 412. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj setup dosłownie na pokrycie tego tutaj wczorajszego close'a. Ja tu już za dużo nie mogę wyciągnąć. Dobra, tu zamykam profit 617, dosłownie brakuje stówki do maksymalnego targetu, jeżeli chodzi o tego propa. Zaraz są wydarzenia, więc tutaj musiałem tą pozycję zamknąć, bo w Funding Ticks trzeba 5 minut przed wydarzeniami zamknąć pozycję lub ich nie otwierać, nie? Jest takie okno 10-minutowe, czyli 5 minut przed i 5 minut po trzeba zamykać pozycję. Teraz tak, omówię Nasdaqa i później omówię to zagranie, co wszedłem na szybko, ponieważ ja mam tu dwa monitory obok siebie, jeżeli chodzi o same wejścia i po prostu szybko to zrobiłem, ale zaraz Wam powiem, o co chodzi. I teraz tak, ja bym się spodziewał przetestowania tego gapa. Czy to nastąpi? Jest duże prawdopodobieństwo z tego względu, że im wyżej tutaj lecimy, zobaczcie, jak ten Nasdaq leci. Ten Nasdaq no, w ogóle się nie zatrzymuje, tak? Non-stop, tylko góra, góra, góra. Kiedyś musi nadejść ta korekta, tak? Jesteśmy tak wysoko, że ja nowe all-time high staram się troszkę podshortować, nie? Nie mówię, że dużo, ale jakiś kluczowy poziom zebrać, tak? No to teraz celowałbym w pokrycie tego gapa. Dobra, koncepcja jakaś jest, tak? H4, dywergencji nie za bardzo tutaj. Dobra, przechodzimy do high linki. Tutaj widzimy knota bardzo mocno zbijanego tutaj, jeżeli chodzi o koncepcję tego wykresu, no to tutaj jest zbijana mocno high linka, jest bardzo duży knot, to sugeruje do tego, że jest bardzo duże parcie na shorty, tak? Można tu jakiś kanał sobie jeszcze wyrysować, ale mi to nie jest potrzebne. Poziomy, które będą na teraz testowane, pivot i settler, wsparcie
lokalne, najbliższe, knot, jeden, drugi, tutaj knocik, tak, więc celujemy tu gdzieś. To tak na szybko tyle. Są wydarzenia, zaraz może się karta odwrócić i zmienimy koncepcję. Natomiast na tą chwilę kierunek short. Dobra, przejdźmy sobie do niższych interwałów. Z niższych interwałów mamy tutaj sytuację tego typu, że jest jakiś mocny impuls na tickowym, na podwejścia, poniżej VWAP-a, poniżej średniej EMA. Natomiast zobaczmy sobie wykresy. H1 do H1, nie? Tu jest zrobione nowe high, a S&P nie zrobiło nowego high. I to, o czym Wam robię dosłownie w każdym nagraniu, pojawiło się właśnie dzisiaj kolejny raz. Są bardzo mocne rozbieżności między wiodącymi indeksami, dlatego trzeba uważać, bo jeżeli S&P nie nadaje kierunku, to trzeba zachować bardzo dużą ostrożność, jeżeli chodzi o longi na Nasdaqu. Ponieważ zobaczcie, był jakiś impuls i mocne gaszenie tutaj tego Nasdaqa, tak? Ponieważ S&P nie dodało mocy, nie dodało kierunku jakby temu kierunkowi na Nasdaqu, tak? Czyli Nasdaq poszedł w górę, S&P blokowało tutaj, tak? Jakieś roszady może kapitału, przejścia kapitału z Nasdaqa w S&P lub odwrotnie, z S&P na Nasdaqa. Jakieś tu może roszady poszły? Nie wiem, mogę się jedynie domyślać. No i wyszło jak wyszło, czyli mamy jakąś dywergencję, wiodący indeks to S&P, więc szukałbym tutaj rozegrania shortów na S&P lub longów na Nasdaqu. W ten sposób tutaj to szukamy. Co do trendu, oczywiście chciałbym zobaczyć Nasdaqa w longach, tak, czyli chciałbym to rozegrać w longach, natomiast nie mogę przez S&P, bo obstawiam, że S&P pójdzie tutaj na wczorajsze low, czyli będzie testował te poziomy. Czy tutaj się przetestuje, czy nie, nie wiem, natomiast na tą chwilę taka koncepcja mi się urodziła w głowie i chciałbym tutaj rozgrywać skalpy na S&P, jeżeli chodzi o shorty. Natomiast mam bardzo mało, już została mi tylko 100 do targetu, tak? Mam prawie maksymalny target, a więc będę tutaj teraz przechodził sobie na mikro Nasdaqa, żeby tą 100 sobie doskrobać, tak? Ponieważ mój maksymalny target w tym propie to $750 na każde konto. Jeżeli przekraczacie, po prostu łamiecie regułę spójności, consistency rule, czyli 25%, czyli 25%, jeden dzień nie może być większy niż 25% waszych całkowitych zysków. Czyli jeżeli chcecie wypłacić pieniądze przy kwocie 3000, to wasz maksymalny profit w jeden dzień musi być 750, bo wtedy 750 razy 4, czyli 20%, tak? 25%, czyli 100% podzielić na 4, 25. 750 razy 4 jest to $3000, więc jeżeli chcecie bardzo szybko w miarę wypłacić pieniądze, no to oczywiście radzę Wam w ten sposób postępować, nie? Ok, dobra, przejdźmy sobie teraz tak, tutaj odpalę sobie mikro Nasdaqa, damy sobie na 5 dni, ok, template'y załadujemy, ok, jest template, dobra, tutaj muszę to wywalić, nie będzie mi na razie potrzebne, ok. I tutaj, gdyby nie newsy, bym wchodził teraz na shorty, tak? Mamy test VWAP-a, ładna świeczka, wchodziłbym na shorty. Pod test tego close na MNQ, ponieważ tutaj nie został przetestowany też close na S&P. Jak widzicie, bardzo pracuję na dwóch indeksach wiodących, tak? Bardzo tutaj uważam na ruchy, nie? Patrzę na punkty takie jak close, low, high, VWAP i tak dalej, bo dywergencje non-stop są na instrumentach, tak? I tutaj można bardzo dużo wniosków wyciągnąć na tej podstawie, nie? Ok, czyli teraz tak, czekamy 9 minut i będziemy mogli coś tutaj rozegrać do maksymalnego targetu. Na tą chwilę poprzyglądamy się trochę na newsy i zobaczymy wtedy, jak to wyjdzie. Natomiast co do rozegrania, tak jak mówiłem, było tutaj zejście, tak? Jakaś tutaj linia oporu, tak? Reakcje, nie mogli tego przebić, tak? Przebicie VWAP-a, odreagowanie do VWAP-a, breakout tutaj, ja wchodziłem na breakout tego, ponieważ jak wiecie, można rozgrywać takie breakouty, ale można takie breakouty rozgrywać. Często w range'u, jak jest jakiś range, to dolną bandę lub górną bandę się rozgrywa w ten sposób, tak? Ale ja tutaj rozegrałem to sobie poniżej tego miejsca,
czyli poniżej open range, tak? Tu mamy open range, natomiast poniżej tego miejsca rozegrałem sobie tutaj shorty na przetestowanie close lub przetestowanie, tutaj jest takie coś jak Asia Open albo Asia Low, tak zrobimy, Asia Low, tak? Ponieważ tu było otwarcie na azjatyckiej sesji i to jest najniższy punkt azjatyckiej sesji, powinien on być zebrany wtedy góra lub dół, tak? Więc w ten sposób. Kolejny raz test VWAP-a. Tu teraz nie ma na to za bardzo co patrzeć, bo są wydarzenia, więc tutaj może się test wszystkiego nastąpić, tak? Zarówno tych poziomów, jak i tych poziomów, także to nie ma znaczenia na tą chwilę. Wydarzenia ignorujemy. Jeżeli będzie spike w którąś stronę, to warto sobie zaznaczyć po takim spike'u i napisać tutaj coś takiego, left spike, dlatego, że takie rzeczy lubią być po korekcie testowane i wtedy mocne odreagowanie, tak? Więc tutaj takie rzeczy można sobie zaznaczać, ja polecam takie rzeczy zaznaczyć. No i tutaj wszedłem sobie w pozycję i wyjście widzieliście na nagraniu, także nie muszę tego tłumaczyć. To miał być scalp i był scalp. No troszkę bardziej mnie tu pociągnęło, więc nawet lepszy zysk niż na scalpie wyszedł, ale teraz kilka dni lub może nawet do końca wakacji, bo są mniejsze ruchy. Teraz nie za bardzo mi swingowe zagrania wychodzą, trochę mnie wożą, a więc postanowiłem troszkę w scalpy powchodzić, bo są mniejsze zasięgi, jeżeli chodzi o ruchy i ze swingowych zagrań po prostu przeszedłem na scalpowe. Myślę, że to jest logiczne. I tutaj będę szarpał po 10-20 punktów teraz na S&P, na Nasdaqu. Będę bardzo szybko się przestawiał break-even, będę dość sensownie ustawiał stop-lossy, tak, żeby mnie tutaj nie woziło, więc tak to będę rozgrywał. Ok, na tą chwilę czekam na newsy o 16 i ruszamy dalej zaraz z pozycjami, nie? Ok, dobra, tutaj poprawiam wszystko. Dobra. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jedna rzecz, która mnie tu niepokoi, mamy range. Można sobie go nawet zaznaczyć. Tutaj jest range i może być sytuacja tego typu, że tutaj będzie dzisiejszy dzień nawet range'owy. W ten sposób mamy range, zróbmy sobie tu pobody, zobaczymy. W range'u, bardzo charakterystyczna rzecz w range'u, to są takie linie rozpiętości, ja to nazywam, tak? I rynek lubi balansować, rozszerzać się taki jakby w megafon taki, nie? Więc to jest dość często spotykane, nie? Ok. I teraz czekamy na spike newsowy, jeżeli nastąpi, nie? Jeżeli nastąpi spike newsowy, to sobie to opiszemy. Jest teraz tak, możemy sobie przejść na M15 i teraz Wam pokażę jeszcze jeden myk. Jeżeli mamy otwarcie mamy 15:45, tak? To jest świeczka, która zaczyna i kończy otwarcie, tak? Ta świeczka. Często jest tak, że powyżej tej świeczki traderzy profesjonalni zbierają się na shorty, a poniżej tej świeczki na longi. W ten sposób to wygląda. Też trzeba mieć to na uwadze. Lub jeżeli mamy tutaj jakiś range, tak? Range jakiś tam kilku świeczek, to jest logiczny range, bo mamy tutaj low, tu są jakieś knoty i tutaj są jakieś knoty, więc to było wyciągane. Więc czasem jest tak, jak w tym przypadku poniżej tego low, tu jest trap, po prostu traderzy się ubrali w te shorty, tak? Tutaj stop lossy są i może być targetowana druga mańka. Nie? Nigdy nie wiadomo, gdzie tutaj kto będzie kogo ubierał, nie? Więc to jest taka moja rozkmina. Ja lubię jakby podchodzić do tego jak do zagadki, odgadnąć kierunek, właśnie pobawić się trochę w takie rozkminy, spekulacje, bo to jest spekulacja, tak? To są rozkminy, w którą stronę rynek pójdzie i należy odgadnąć kierunek, żeby po prostu cokolwiek z tego rynku zgarnąć, nie? Dobra, ja się wyciszę, za parę minut będę tutaj i rozgramy jakieś longi lub shorty, żeby ten target dobić i na tyle dzisiaj będzie. Widzicie, jak ważne są zasady w propach? Już dawno bym był w shortach, natomiast nie mogę, bo została mi minuta. Także tutaj bym wchodził w shorty, natomiast nie mogę, nie? Czekam, tutaj jest fajna pozycja do wejścia, nie? To było fajne miejsce do wejścia, natomiast ja czekam. Ale dobra, bo coś mi się tu zepsuło. Muszę otworzyć wykres na nowo. Sekundkę, bo coś mi się tu zwaliło.
Nie mam chart tradera. Okej, zaraz sekundkę może. Okej, jestem, kurde, troszkę mi wykres uciekł, ale to nic, już łapiemy zagranie. Chodzi o to, że tutaj było oryginalne wejście, natomiast znikł mi tutaj panel do wejść w pozycję, nie wiem dlaczego. I teraz dobijamy targecik na mniejszym interwale, nie? Na mniejszych kontraktach, na mikrokontraktach. Dobra, to z góry tobie tutaj już ustawię, jak to ma wyglądać, żeby mieć maksymalny target. $133. Dobra, ustawimy sobie tak, 131, 132. Dobra, i tak zostawiamy ten targecik. Ten close powinien być moim zdaniem przetestowany z wczorajszego dnia i tak to zostawimy. Ok, przestawiłem się na longi z racji tego, że był breakout tutaj tej linii. No i nie wygląda to na to, żeby tu były shorty. Na close długo to trwa, więc postanowiłem się przestawić na testy tutaj tego high, czyli testy otwarcia Ameryki. No i zobaczymy jak to wypadnie tutaj, jak to wyjdzie. No ewidentnie dzisiaj to jest jakiś range i mimo newsów nawet widzicie nie ma jakichś większych ruchów, więc być może całkiem prawdopodobne, że niedługo w ogóle zamknę tę pozycję i na dzisiaj będzie tyle. Ok, zamknąłem tutaj, bo no nic się nie dzieje, muszę poczekać, nie będę forsował zagrań. Zobaczymy jak to się tutaj, co tutaj się urodzi dalej. Wziąłem tutaj małego scalpa na breaku tego low tutaj. No i mam targecik ustawiony tutaj. Zaraz się będę z stop lossem co świeczkę mniej więcej przesuwał. I to będzie ostatnie moje zagranie dzisiaj, bo zbliża się 17. Ok, wezmę to, przestawię. Jest to duże S&P, duże kontrakty, czyli mini Nasdaq, mini S&P. Zaraz będziemy kończyć to. Ok, tutaj się przestawię zaraz ze stop lossem sensownie. Żeby już po prostu zysku nie oddawać. To jest scalp, nie? Żeby po prostu zysku nie oddawać. Znaczy, dla jednych to będzie scalp, dla innych to będzie day trading, nie? Dla mnie to jest scalp, to są krótkie zagrania. Dosłownie kilka punktów, bo tutaj zobaczcie, teraz w tej chwili 4-5 punktów. Wiadomo, że jest to S&P, a nie Nasdaq, więc te punkty troszkę inaczej tutaj działają i więcej ważą. Natomiast no, jest to bardziej, dla mnie jest to po prostu scalpingowe zagranie, nie? Dobra, no jest maksymalny target. Wytłumaczę Wam tutaj moją koncepcję. Jeżeli chodzi o rozegranie, jeżeli chodzi o rozegranie całkowicie, tutaj chodziło mi o przetestowanie, znaczy zawsze pamiętajcie, chodzi o low i high, nie? Tu jest high, tu jest low, nie? Docelowo miejsce, które, tak jak Wam wcześniej mówiłem, nie zostało przehandlowane, to close, tak? No i teraz sytuacja wygląda tak, że mamy bardzo ważne punkty, jeżeli chodzi na wykresie, tak? Czyli mamy tak VWAP, high, low, close, nie? To są miejsca, które zawsze, ale to zawsze miejcie na uwadze, jeżeli chcecie w ogóle zarabiać jakiekolwiek pieniądze. Mamy open range, to jest mniej istotne. Jeżeli chcecie to wykorzystywać w handlu, proszę bardzo, jeżeli nie, zostawcie to, bo to nie ma jakiegoś większego znaczenia, nie? Najważniejsze są te VWAPy i to, o czym Wam wspomniałem, high, low, VWAP, high, low i close wczorajszego dnia lub close tygodnia. Też ważny punkt, warto sobie zaznaczyć. No i teraz koncepcja. Jest to jakieś low, natomiast close wczorajszego dnia nie zostało przetestowane. Punkt zamknięcia, nie? Tutaj zostało przetestowane, natomiast tutaj była Azja, tak? Nie biorę pod uwagę Azji w ogóle, kompletnie, jeżeli chodzi o jakieś testy. Więc docelowo poszli w górę, tak? Wykres poszedł w górę, natomiast
close działa zawsze jak taki magnes na cenę. Będzie przyciągał z tej strony i z tej strony. Będzie przyciągał właśnie to punkt zamknięcia. Jest tak ważny, czyli jest to tak zwany, można powiedzieć, że settler, nie? Tutaj już Wam pokazuję, jest to settler, nie? Tutaj są settlery, więc to są takie miejsca, które są ważne. Settler jest to też jakby close wczorajszego dnia, tylko inaczej liczony. Jest to liczony close przez po prostu giełdę. Odsyłam do poprzednich moich nagrań. Tam jest to wszystko wytłumaczone, ale też możecie sobie wpisać w Google'ach, co to jest settler. Tutaj macie settler, tak? I tutaj jest to obliczane, nie? Jest to po prostu zamknięcie obliczane przez giełdę CME, nie? A settler, jeżeli chodzi o close, jeżeli chodzi o platformę, jest troszkę w innym miejscu, natomiast to też nie ma znaczenia. Możecie brać pod uwagę tylko ten close i też będzie ok, ale koncepcja jest taka, że chciałem zobaczyć przetestowanie tego close, zobaczyłem w tym miejscu, natomiast zobaczyłem też sytuację tego typu, że wybili tutaj to low, więc close będzie przetestowany, więc zaryzykowałem tutaj i wziąłem po prostu sobie scalpa tutaj po przebiciu tego low, żeby testować wczorajsze low. Mam nadzieję, że to rozumiecie, tak? Blisko EMA21. Jeżeli pozycja by nie wyszła, to wychodziłbym tutaj, najprawdopodobniej tutaj, nie? Bo tutaj już by było za wysoko, natomiast również tutaj by można wyjść z pozycji, bo zasięg 1:1 jak najbardziej tutaj zagrało. Jeżeli chodzi o skalpy, zazwyczaj staram się nie przeciągać więcej niż 1:1. Tutaj chodzi bardziej o skuteczność. W swingowych zagraniach możecie mieć mniejszą skuteczność, 30% nawet, ok, nie ma sprawy, możecie cisnąć i 10:1. Natomiast jeżeli chodzi o skalpy 1:1 i wyższa skuteczność, moim zdaniem to jest podstawa, nie? Dobra, no i teraz koncepcja była taka, krótko na temat, przebicie tego, testowanie tego. Oczywiście mogło być tak, czasem jest tak, że jest test tego close poprzedniego dnia i mocna reakcja w górę, natomiast z tego względu, że S&P było słabe cały dzień, to skorzystałem i podjąłem ryzyko, żeby rozegrać tutaj shorty, nie? S&P ewidentnie mocniejsze, jeszcze nie przetestowało close, dlatego jeżeli w takich dniach chcecie, bo musicie wybrać kierunek, tak? Chcecie rozgrywać longi, w takich dniach rozgrywacie sobie Nasdaqa. Chcecie rozgrywać shorty, rozgrywacie S&P lub jeszcze bardziej w dzisiejszym dniu, ale już tego nie będę Wam pokazywał, Dow Jones. Ja Dow Jonesa nie rozgrywam, bo jest to mocno agresywny indeks. Tam są bardzo duże spadki, wzrosty. Jest to troszkę za mocny dla mnie indeks. Wolę Nasdaqa, ewentualnie pod skalpę S&P, bo jest bardziej czytelny. Nasdaq bardziej pod swingowe lub ewentualnie mikro Nasdaq, jeżeli chodzi o to. Duży Nasdaq też jest hardcore niezły na dużym Nasdaqu, więc na E-mini, więc docelowo staram się skalpować na S&P. Lub tak jak jeżeli widzę dywergencję, to wtedy przechodzę na Nasdaqa, jeżeli Nasdaq jest mocniejszy lub słabszy, zależnie od kierunku, tak jak wytłumaczyłem. No i tutaj z H1 teraz pivot jest testowany, więc docelowo też będzie jakaś reakcja od pivota. Ogólnie docelowo pod swing i long, pod krótkie rozegrania shortu bym tutaj szukał. Tak jak to robiłem dzisiaj, nie? No i dobra, myślę, że to w tym nagraniu tyle, trochę chaotycznie, bo ciężko mi się tłumaczy te rzeczy. Czasem nie umiem różnych jakby moich myśli, tego co chcę Wam przekazać, nie umiem ubrać w słowa, bo ciężko to wytłumaczyć. Po prostu ja to widzę, ja to rozgrywam, ale żeby to przełożyć później na Wasze, to jest naprawdę ciężki kawał chleba. No i dobra, no to w tym nagraniu to będzie tyle. Tradycyjnie dajcie suba, jakiegoś komentarza, lajka i tak jak mówiłem, przez wakacje będę raczej starał się skalpować, troszkę mniejsze ruchy łapać, bo po pierwsze nie ma wolumenu, po drugie te ruchy są troszkę krótsze, czasem zdarzy się poniedziałek, piątek jakby większe swingi, natomiast no zobaczcie, co się wydarzyło na sesji amerykańskiej. Żeby tutaj cokolwiek zebrać, no to trzeba było pod swinga, to trzeba było tutaj złapać szczyt, nie? A no ciężko takie rzeczy się robi, nie? Sami pewnie wiecie, jeżeli się interesujecie choć trochę tradingiem, to wiecie, że dołki i szczyty są niemal w ogóle nie do złapania, nie? Dobra,
No to tak, w tym nagraniu to będzie wszystko. Zapraszam do kolejnych nagrań. Pewnie kolejna sesja będzie w następnym tygodniu, bo taką sesję nagrywaną robię jedną w tygodniu. A, jeszcze dobra, zapomniałem tradycyjnie o wyniku. Przesadziłem o $1, bo $750 to powinienem mieć. A więc Fundictix konto tradycyjnie. Całe wakacje bawię się na Fundictix. Niedługo zrobię sobie pewnie jakąś wypłatę, tylko chcę troszkę balans, żeby troszkę urósł i wtedy jakąś wypłatę zlecę. Dobra, to do usłyszenia w kolejnym materiale. Pozdrówki.